Cześć kochani. Wcisnęłam guzik za szybko, zanim się przygotowałam jeszcze. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko działało. Nabrałam ochoty na to, żeby dzisiaj wieczorkiem wpaść do Was na chwilkę. Jak zwykle poczekam chwilę, aż dołączycie. Jak tam zakupy na promocji walentynkowej? Przypominam, że jutro do 22 jest aktywna promocja na 14 produktów. Tam są masterclassy, super masterclassy. Jest Miłość zamiast wojny, genialna. I jest parę innych perełek, więc na Miłość zamiast wojny ostatnia okazja, ostatnia szansa. Na pozostałe całkiem fajna oferta. Dzisiaj jesteście super. Dzisiejsze nagranie nazwałam Droga Przebudzenia. I poczułam, że to jest ten dobry moment, 10. odcinek, żeby podzielić się z Wami moją ścieżką. Nie po to, żeby kogokolwiek inspirować, bo dzisiaj wiem, że rozwój jest czymś indywidualnym i każdy z nas ma swoją drogę. Jednocześnie to, co zauważyłam, to, że etapy tej drogi są stałe. I długo zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle nawiązywać do tego, jak to u mnie wyglądało, bo ci z Was, którzy są nowi, znają tylko mnie w tej nowej wersji. Ci z Was, którzy mnie słuchają, no może już od 2016 roku, to, to widzą, czują zmianę tematów mnie i sporo się wydarzyło w zeszłym roku. Sporo się wydarzyło w trakcie mojego zimowania, czyli od połowy października do końca grudnia 2025. I I doszłam do wniosku, że tak, że chcę się tym podzielić, ale tak jak powiedziałam, wyciągnij dla siebie to, co jest dla ciebie. Uwaga, na początku zrobię taką, chyba będzie kilka ważnych uwag na dzień dobry, takich punktów bezpieczeństwa. Po pierwsze, to co powiedziałam, że nie ma co się porównywać. Jednocześnie te etapy, tak jak powiedziałam, one są podobne, co oznacza, że to daje pewną mapę. I to jest mapa, której ja nie miałam. I były momenty, że mi jej cholernie brakowało. Były momenty dużego zwątpienia, były momenty nieraz, kiedy zastanawiałam się, czy ja zwariowałam, czy wariuję. Więc ja bym chciała, żeby chciałabym jakiś czas temu trafić na takie nagranie, które ja robię dzisiaj dla Was, bo czuję, żeby mnie wsparło, uspokoiło. E, Może coś bym z tego wzięła dla siebie w danym momencie. Także taka jest intencja na dzisiaj. I jeszcze miałam jeden punkt,
Już wiem. Pamiętajcie o tym, że rozwój nie jest liniowy. To jest też jedna z ważniejszych iluzji, której nas nauczono, że to jest jakaś droga, po której się idzie na szczyt. Rozwój jest totalnie nieliniowy. Powiedziałabym, że jest bardziej spiralny i dopóki wierzymy, że jest liniowy, to po pierwsze ego ma tendencję do porównywania się, po drugie, kiedy mamy momenty zatrzymania, nie będę ich tak nazywać. Na tej drodze pojawiają się takie momenty, które z perspektywy liniowej wyglądają jak regres, jak cofnięcie się, z perspektywy spiralnej wyglądają zupełnie inaczej. I jeszcze jedna uwaga, zanim zacznę. To jest moje odkrycie bardzo świeże, kilkumiesięczne, że nie dość, że rozwój nie jest liniowy, tylko spiralny, to jeszcze zauważyłam podobny schemat w obszarach. Co to znaczy? To znaczy, że nie rozwijamy się, że nie można brać całego życia jako jedną ścieżkę, tylko każdy obszar w naszym życiu może iść sobie swoim własnym tempem. I to jest jeden z tych elementów, którego ja nie rozumiałam i zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, że dlaczego w jednym obszarze mojego życia rozkwitam, a w drugim kwikam, a w innym kwiczę. I bardzo często kobiety, które do mnie przychodzą, to mnie o to pytają. Co jest ze mną nie tak, że tu niby tak ładnie przepracowałam i jestem i widzę rozkwit i nie wiem, lepiej idą finanse albo mam super związek, a w tym innym obszarze i to widzę, że to są najczęściej takie 3 brane pod uwagę. Obfitość finansowa, relacje damsko-męskie i ciało. Ale głównie to jest zabawa pomiędzy tymi dwoma: relacje i pieniądze. Więc można być na jednym etapie w jednym obszarze i na zupełnie innym etapie w drugim. I widzę, że jest taki moment, w momencie, kiedy każda z tych ścieżek jest jakoś tam ogarnięta, to dochodzi się do momentu, w którym one się spotykają. I robi się fajnie. Robi się pojawia się niewymuszona harmonia, spokój, radość. Robi się inaczej. Ale o tym pewnie powiem Wam więcej w trakcie. No dobrze. Patrzę, czy jeszcze tu mam coś na mojej liście uwag początkowych. Definicje, którymi będę się posługiwać. Przebudzenie. Dużo ludzi mówi o obudzeniu, o przebudzeniu się. Ja mam swoją definicję, którą używam w tych nagraniach, w tej serii. Dla mnie człowiek obudzony to jest człowiek, który jest już na etapie ucieleśnienia, o tym pewnie wspomnę. Natomiast dopóki jesteśmy w tej głównej podróży, to używam określenia przebudzenie. To trochę tak jak budzimy się rano, że można się przebudzić, po czym zamknąć oczko i spóźnić się do pracy. Kiedy już jesteśmy obudzeni, to nawet jak zamkniemy oczy, to tak szybko nie uśniemy. I to jest ta wielka różnica. I dla mnie
zauważam, że w większości przypadków to przebudzenie dzieje się 2 razy. Przynajmniej jest szansa, żeby dojść do tego drugiego i dalej. Już wiem, jeszcze jedna uwaga bardzo istotna. Ponieważ rozwój nie jest liniowy i ponieważ to nie jest żaden konkurs i ponieważ mamy się nie porównywać, to proszę się nie porównywać. Ja będę nazywała to etapami, ale to wcale nie znaczy, że jak jest się na jednym etapie, to na pewno się dojdzie do następnego. I uwaga, bo ego tutaj uwielbia wpadać na ten pomysł, że jesteś w stanie się umiejscowić, no i teraz to, no dobra, to co jest następne? To co mam zrobić następnego? W jaki sposób mam iść? Co mam zrobić, żeby przyspieszyć i szybciej dojść do kolejnego etapu? Nie, zachęcam raczej do sprawdzenia na podstawie tego, co ja będę opowiadała, który etap dotyczy ciebie teraz. Ewentualnie może rozpoznasz jakiś, że już tam byłaś albo już tam byłeś. I proszę, nie wybiegajcie do przodu, bo z tego, co ja wiem, to nie wszystkim jest pisane przechodzenie do następnego rozwoju. I nie dlatego, że umrą szybciej i tego nie zdążą zrobić, tylko dusza jest przygotowana e, na bardzo określony rozwój. Więc tak, my czasem opóźniamy, ale przyspieszyć się nie da. I są osoby, które są w tym wcieleniu po to, żeby być w etapie wiedzy i będą w nim do końca życia. I nie dlatego, że nie są w stanie przejść dalej, tylko to jest to pole doświadczania na tą inkarnację. Okay? Więc widzę, że zazwyczaj jest pierwsze przebudzenie. To jest to przebudzenie z totalnej nieświadomości do uświadomienia sobie, że nie jestem moim umysłem, że nie jestem tym głosem w głowie, że zaczynamy odróżniać, że tych głosów w głowie jest kilka. Zaczynamy mieć świadomość, że nie muszę się słuchać tego czy tamtego głosu, że mogę wybierać, którego głosu będę słuchać. Także słyszę go, słyszę je, ale ja wybieram, który jest dla mnie wspierający. I to jest, ja w moich w poprzednim wcieleniu, w moich poprzednich lekcjach dużo mówiłam o tym, że przechodzimy ze strefy nie wiem, że nie wiem, czyli do tej strefy nieświadomości, do wiem, że nie wiem. I najczęściej to jest poprzez jakieś grube wykopanie ze strefy komfortu. I to jest to, co się najczęściej dzieje przy tym pierwszym przebudzeniu. Najczęściej to jest długo albo krótkoterminowe poczucie jakiegoś bólu, cierpienia fizycznego lub emocjonalnego, albo razem, który doprowadza do momentu wyrzucenia z tego starego. To jest takie: ja już tutaj nie dam rady. I o tym mówił Eckhart Tolle, tak? U niego to było wiele lat depresji, i różnych problemów, które jego wybudziły. O tym tak naprawdę zaczyna się podróż bardzo wielu nauczycieli duchowych, jak się pozna historię. Raczej nie tych ze wschodu, ale tych zachodnich. Zawsze było coś, co sprawiało, że zaczynali otwierać oczy, czasem bardzo szybko, czasem pomału. U mnie to pierwsze przebudzenie to był 2004 chyba, czy 2005 rok, kiedy to był niesamowity moment, bo w noc sylwestrową, parę minut po północy, ja weszłam do łazienki
spojrzałam się w lustro i miałam takie poczucie, jakbym patrzyła na kogoś innego. To było nagłe, to nie było coś, co, co się pojawiało wcześniej. I to był taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że to życie, którym żyję, to nie do końca jest to, czego ja pragnę, ale nie wiedziałam, czego ja pragnę. Miałam takie poczucie, że jakbym grała w jakimś filmie, jakbym grała, jakby była jakaś rola i czekam na to, jak ktoś przyjdzie, koniec ujęcia, stop klatka, dziękujemy bardzo. I ja wtedy będę mogła zmyć makijaż i pójść do mojego życia. I to był dla mnie taki moment nagły, bardzo niekomfortowy. Tak jakby w tym momencie coś we mnie zaczęło pękać. Tak jakby ta fasada i taka piękna skorupka mojego fajnego życia. Miałam męża, mieliśmy razem fajny biznes. Generalnie takie fajne, młode, szczęśliwe małżeństwo, żyjące w obfitości. Miałam fajną pracę, którą lubiłam i tak dalej, i tak dalej. A to był taki moment, że to wszystko zaczęło się tak pomału kruszyć. I ja próbowałam to utrzymywać, a jednocześnie wiedziałam, że to się kruszyło coraz bardziej. I efektem tego był mój rozwód. Eee, I to zaczęło moją podróż rozwojową. I zaczęło się i wtedy weszłam w etap, który ja nazywam etapem wiedzy, przez który każdy z nas przechodzi. Niektórzy na długo, niektórzy na krócej, ale to jest ten etap zadawania sobie pytań. W moim przypadku to były pytania: co takiego się wydarzyło, gdzie ja popełniłam błąd, albo gdzie mój mąż popełnił błąd, że nam nie wyszło, gdzie ja popełniłam błąd, że wylądowałam w ogóle grając coś, gdzie czułam, że to nie jest moje, pomimo tego, że ja go bardzo kochałam. Więc połykałam książki psychologiczne, książki z rozwoju, próbując znajdować odpowiedzi na przeróżne pytania, które się pojawiały. Tych pytań było coraz więcej z każdą książką, z każdą teorią, z każdą metodą, z każdym narzędziem. I miałam takie poczucie, że im więcej wiem, tym mniej wiem. Im więcej wiem, tym bardziej chcę wiedzieć. No i to trwało. Wzmacniałam się, dostawałam dużo odpowiedzi, dużo rzeczy zrozumiałam, dużo rzeczy się dowiedziałam o sobie. I to mnie tak chłonęłam to i to mnie wchłaniało. I później odkryłam coaching. Coaching był dla mnie genialnym narzędziem, bo nagle podkrywał takie rzeczy, które w książkach nie były dostępne. I tak się tym zafascynowałam, że stwierdziłam, że to jest narzędzie, które wszyscy powinni stosować. No więc zrobiłam kurs, zaczęłam być coachem. I dużo rzeczy się działo w międzyczasie, bo miałam szczęście do fajnych nauczycieli, którzy dosyć głęboko w tych procesach zaglądali pod powierzchnię. I jednocześnie ja miałam takie wewnętrzną potrzebę dochodzenia do rdzenia. Czasem to było łatwiejsze, czasem nie, najczęściej nie. Najczęściej to było bardzo bolesne fizycznie, emocjonalnie, mentalnie i zmieniało mój świat dookoła. I to były takie, powiedziałabym, mnóstwo małych rozpadów. Ja nawet jak jeździłam na eventy coachingowe do Stanów, które się odbywały w ramach mojej szkoły co 3 miesiące, to ja w pewnym momencie zaczęłam się prawie bać tam jeździć, bo z jednej strony był entuzjazm, a z drugiej strony był strach przed kolejnym rozpadem, bo ja potem się składałam przez parę tygodni po takim wiecie, to było cały czas takie wiedza, mały rozpad albo większy rozpad. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że to było wszystko bardzo małe rozpady w porównaniu z tymi, które przyszły później, ale na tamten etap i na tamto moje doświadczenia z rozpadami mnie, moich tożsamości, moich ról,
i różnych iluzji związanych ze mną, ze światem, z relacjami, z rozwojem, to były mikrorozpady. I duży rozpad, który dzisiaj widzę, że to jest ten etap kolejny po wiedzy, był w 2018 roku. I to był taki rozpad, którym zakwestionowałam wszystko, co wiedziałam wcześniej. Bo był taki moment, chwilę wcześniej, kiedy wydawało mi się, że no ja z tą wiedzą to teraz będę miała życie lekkie, łatwe i przyjemne. Czyli bardzo się karmiłam tą iluzją, która jeszcze funkcjonuje bardzo mocno w świecie rozwojowym, że jak się porozwijasz, jak wszystko przepracujesz, to będzie lekko, łatwo i przyjemnie. I ja miałam poczucie, że ja się bardzo mocno rozwijam. Ja miałam poczucie, że ja naprawdę bardzo dużo wiem. Ja miałam poczucie, że ja bardzo głęboko wchodzę, nie tylko z moimi klientami, ale sama ze sobą. I kiedy, e, i kiedy życie postawiło przede mną wyzwanie, które mnie rozwaliło, to pierwsza moja reakcja to było niedowierzanie. Druga moja reakcja e, to był bunt i obrażenie się na rozwój, na wszechświat, na duchowość. E, To było takie poczucie, że ja byłam taką dobrą uczennicą, taką pilną uczennicą, a wy mi taki numer robicie. Dlaczego? Dlaczego ja, skoro taka byłam pilna? Dlaczego mnie takie coś spotyka? Później się pojawiło, pod tym się pojawiło również kwestionowanie siebie. No, że może jednak nie byłam taka rozwinięta, że może gdzieś czegoś nie zauważyłam. I dzisiaj wiem, że tak to, że te rozpady to nie jest kara ani oblanie egzaminu z czegokolwiek. Ten rozpad to jest rozebranie nas z iluzji, rozebranie nas z tego, co jest na częstotliwości, która już do nas nie pasuje. I tak naprawdę ten rozpad to jest informacja o tym, że przechodzisz do czegoś nowego, a nie, tak jak powiedziałam, kara albo niezdanie z jakiegoś egzaminu. I mówię to bardzo wyraźnie i bardzo głośno, bo o ile etap wiedzy jest zazwyczaj fajny, jest właśnie, coś nowego, nowa książka, nowy kurs, nowy nauczyciel, nowa metoda, to jest wszystko takie fajne, to bardzo wiele osób broni się przed rozpadem, przez to się cofa. Bardzo wiele osób robi duchowe i emocjonalne bypassy. Przez to zamiast zanurkować w ten rozpad, który zaprasza, wycofują się rakiem, zwalając na kolejną książkę, kolejny proces, kolejną metodę, że to ja się jeszcze się pójdę pouczyć. Wcześniej czy później tak to cię dorwie. A gwarantuję, że jeżeli się nie poddajemy, to przechodzi się przez to inaczej, aniżeli zaczynamy się przed tym bronić. I tak jak powiedziałam, to jest ja wiem, że bardzo wiele osób przechodzi teraz przez rozpad. I bardzo wiele osób będzie przechodzić przez rozpad, bo mamy drugą falę przebudzenia, więc i czuję, że teraz będzie dużo szybciej, aniżeli było przy pionierach albo przy pierwszej fazie. Te etapy będą dużo krótsze. Więc teraz może być tak, że ten etap wiedzy nie będzie trwał 2, 3, 4 czy 10 lat, tak jak to było wcześniej, tylko to może być kwestia paru miesięcy czy roku. Także lada moment wiem, że dużo osób będzie w rozpadzie, no bo jest wołanie do dalszych etapów.
I to jest, jeżeli się przytrafia, nie, to właśnie to się nie przytrafia. To nie jest przypadek, to nie jest coś, to nie jest kara, to jest etap. To tak jak dziecko, zaczynają dziecku wypadać zęby mleczne. To nie jest, to mu się nie przytrafia, to jest naturalny proces w dorastaniu, dojrzewaniu i zęby mleczne potrzebują wymienić się na zęby stałe. I nikt nie cofa tego procesu, nikt nie próbuje go zatrzymać, nikt nie próbuje udawać, że on się nie dzieje. Więc traktujcie w ten sam sposób ten rozpad, który jest. Zazwyczaj jest ten pierwszy, ale tak jak powiedziałam, każdy obszar naszego życia będzie, e, każdy obszar, w którym mamy tożsamości ego, będzie przechodził potrzebuje przejść przez rozpad po to, żeby iść dalej. Więc zazwyczaj ten pierwszy jest najmocniejszy, nie tylko dlatego, że jest pierwszy, ale również dlatego, że ten obszar, który zazwyczaj wchodzi jako pierwszy, to jest obszar, który jest dla nas najistotniejszy, który jest dla nas najważniejszy, na którym budujemy nasze fundamenty. W związku z tym też jest napakowany naszymi lękami, naszymi iluzjami. W związku z tym, tak jak powiedziałam, ten pierwszy rozpad nadzwyczaj najbardziej boli. Najbardziej mamy poczucie, że zostaliśmy zmiażdżeni i zdruzgotani. I to nie jest moment, żeby łapać kolejną wiedzę, bo ja widzę, że to jest ta najczęstsza pułapka, że w momencie rozpadu jest widocznie czegoś nie odrobiłam, bo gdybym dobrze zrobiła wszystko, to by mi się co nie przytrafiło, więc skoro mi się przytrafiło, to na pewno czegoś nie zrobiłam, no to co jeszcze mogę się nauczyć, co jeszcze mogę zrobić, żeby to mi się nie przytrafiło. To nie tak. Zanurkować to, im mocniej się zanurkuje, tym większe skarby tam się znajdzie. To nurkowanie w rozpadzie, często to jest połączone z ciemną nocą duszy, o której robiłam kiedyś nagranie chyba w zeszłym roku. E, Często jest powiązane z ciemnością. I znowu, na etapie wiedzy, bardzo często wcześniej czy później spotykamy się z iluzją, że duchowość i rozwój to jest zasuwanie do światła. I jakiekolwiek spotkanie z niższą wibracją, z negatywnymi emocjami, e, z zobaczeniem swojej gorszej połowy tyłka, bardzo często jest to odrzucane. Na zasadzie: „Nie, nie, 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 ja tędy nie idę, ja chcę tam iść do góry, do światła”. I to i tak nie działa. To, że żyjemy w dualnym świecie, a mamy przejść w niedualność, to między innymi przyjęcie, uświadomienie sobie tej ciemności w sobie, przyjęcie jej, zaakceptowanie jej, zintegrowanie finalnie, to jest ta droga, która prowadzi nas do całości. To jest ta prawdziwa droga rozwoju. No dobrze. A, u mnie rozpady. Mówiłam wam o tym pierwszym. Czekajcie, ale porobiłam sobie chyba nawet notatki tutaj jakieś. Mm, Widzę, że bardzo często na etapie rozpadu pojawia się to, co się pojawiło u mnie, czyli takie obrażenie na rozwój, obrażenie na metody, obrażenie na nauczycieli. Pojawiła się frustracja i bardzo dużo osób w tym momencie odchodzi od rozwoju. Ale to nie jest odejście na poziomie: ja już tego nie potrzebuję, jestem w innym miejscu, tylko to jest taki: no, obrażam się na ciebie. Nie dostałam tego, co chciałam dostać. Więc uwaga na to.
uwaga na wracanie do jeszcze więcej wiedzy i uwaga na to, jakie narzędzia się wtedy dobiera, bo w rozpadzie najczęściej jest to na zasadzie jak trwoga to do Boga. I tym Bogiem mogą być bardzo różne rzeczy. Od kolejnych procesów, przez co chwilę jakiegoś innego nauczyciela. Generalnie szukamy narzędzi i sposobów zewnętrznych, żeby ktoś nas zabrał z tego szamba, w którym jesteśmy, nie rozumiejąc tego, że to szambo jest wielkim prezentem, które ma z nas zdjąć, jak powiedziałam, to wszystko, co już nie jest w wibracji, w której my jesteśmy. I dla mnie później Dla mnie, tak jak powiedziałam, ten pierwszy rozkład był gigantyczny. Dotyczył relacji damsko-męskich pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem zaufania, pod kątem e, podpierania się na drugiej osobie. Em, ale w dużej mierze to był dla mnie taki moment rozpadu mojej tożsamości jako eksperta od relacji. No, że skoro ja wiem, a takie coś się u mnie dzieje, no to gdzie jest ten błąd? I to był też wielki rozpad tej iluzji, o której powiedziałam wcześniej, że rozwój doprowadzi do szczęścia i rozwój jest gwarancją fajnego życia. I jednocześnie dla mnie ten rozpad był momentem, w którym dokonał się skok kwantowy. O skoku kwantowym Wam powiem w jakimś innym nagraniu, bo jest też bardzo dużo teorii. Natomiast skok kwantowy to nie jest coś, co można sobie zrobić jakimiś narzędziami, albo że ktoś ci to może zrobić. To jest, e, to jest pewien etap gotowości, kiedy jesteśmy przestawiani na zupełnie inną linię czasową. I u mnie dzisiaj to wiem, wtedy tego nie wiedziałam. Wtedy wydawało mi się, że mi się świat zawalił. Ale jednocześnie podjęłam taką wewnętrzną decyzję, że ja nie pozwolę, aby cokolwiek zewnętrznego wpłynęło na moje poczucie. Tak, użyłam wtedy tego słowa szczęścia, na moje wewnętrzne poczucie szczęścia. Także ten rozwój mnie od razu, ten rozpad mnie od razu ustawił na bardzo określoną ścieżkę. Później tych rozpadów jeszcze było dużo. Wymienię kilka. Rozpad autorytetów. I o tym opowiem Wam na pewno w jakimś osobnym nagraniu, bo teraz autorytety się walą kolektywnie, więc we wszystkich obszarach, więc to jest temat, który jest bardzo na czasie. Także u mnie to był rozpad autorytetów poprzez e, zobaczenie prawdy o nich, poprzez to, że przestały ze mną rezonować, mm, poprzez to, że zostałam skrzywdzona przez autorytety. Więc także kolejne rozpady to były autorytety. Były rozpady dotyczące mm, dalsze rozpady mojego ego duchowego. Że ja wiem, że ja prowadzę, że ja coś powinnam. To tak się pomału rozwalało. Już byłam w stanie po tym pierwszym dużym rozpadzie przyszło u mnie drugie przebudzenie. To było to przebudzenie świadomości na bardziej praktycznym poziomie, że nieważne jest, co ja wiem, dużo ważniejsze jest, na ile ja wprowadzam w życie to, co ja wiem. Na ile żyję tym, czego się uczę albo uczę innych. I uświadomiłam sobie, że dopiero wtedy zaczyna się ta prawdziwa praca.
Bo dopóki się czyta książeczki, podkreśla się zdanka albo się wysyła komuś cytaty fajne, no to jest lekko, łatwo i przyjemnie. A tutaj nagle w momencie, kiedy ktoś cię bardzo skrzywdził, inaczej czujesz się bardzo skrzywdzona albo skrzywdzony i wykrzesać w sobie akceptację, wybaczenie i miłość, to jest wyższa szkoła jazdy. Tego nie da ci żadna książka. Książka ci pokaże jak, ale ten robal, który cię zżera od środka, to ego, które ci podpowiada, nie zasłużył na karę, a nie na akceptację, który ci mówi, że jesteś ofiarą, albo ci mówi, że teraz masz się odegrać, oko za oko, ząb za ząb, jest bardzo, bardzo mocne. Więc dla mnie to przebudzenie, które dopiero nam otwiera drzwi do innego życia i do innego funkcjonowania, to jest to drugie przebudzenie po rozpadzie. Czyli najpierw potrzebuje się coś rozwalić, potrzebują rozwalić się te pierwsze główne struktury. One muszą runąć po to, żeby przejrzeć na oczy. Nie, że się wszystko wie, wręcz przeciwnie, ale zaczyna się bardziej świadomie wybierać. To jest ten głos, idę za nim albo nie. Zaczyna się dopiero wtedy widzieć praktycznie te rozstaje dróg. I teraz idziesz w lewo, czy idziesz w prawo? Czy idziesz z lęku, czy idziesz z miłości? Czy idziesz, bo tak ci ego prowadzi i wydaje się, że będzie właśnie lekko, łatwo i przyjemnie? Czy wybierasz trudniejsze ścieżki, podejmujesz trudniejsze decyzje, które najczęściej na pytanie, co jest dalej, to jest takie: nie wiadomo, zobaczymy. Więc zaufanie do tej niewiadomej to jest informacja o tym, że zaczynasz żyć przebudzeniem, a nie tylko o nim czytać i nie tylko o nim opowiadać. I to jest bardzo trudne. I ja tę fazę, ten etap nazywam integrowaniem. To jest integrowanie tej wiedzy w tej nowej wersji siebie po rozpadzie. Z innej perspektywy, z innego miejsca, z inną częstotliwością i z coraz mniejszą liczbą iluzji. I w integracji zaczyna się pojawiać prawda. Zaczyna się pojawiać więcej prawdy o tobie, o swoich wcześniejszych wyborach. I w integracji zaczyna się jeszcze bardziej zdrapywanie. To już nie jest zdejmowanie z siebie jakichś ról, tylko już jest zdrapywanie. Ja to w zeszłym roku opisywałam jako takie poczucie, że te duże role, te duże tożsamości to były takie przebrania jak w teatrze. To były maski, które pozdejmowałam, a potem mi wybijało niby małe rzeczy, ale te małe rzeczy robiły wielką różnicę. I miałam takie poczucie, jakby ktoś zdrapywał ze mnie starą farbę. I przyznam się do czegoś, miałam nieraz moment takiego zmęczenia, takiego poczucia: ja pierdzielę, czy to się kiedyś skończy? Czy czy rozwój polega na tym, że tak będzie cały czas? Tylko będą inne rzeczy do zdrapywania, inne iluzje do rozbicia? Odpowiem na to pytanie za chwilkę, pod koniec, bo dzisiaj mam odpowiedź na to z mojej perspektywy, na mojej ścieżce. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę na etapie integracji, na pułapkę. Pułapką jest ego duchowe, które potrafi bardzo sprytnie przebrać się wtedy w nową tożsamość. Tożsamość tej przebudzonej albo tego, który wie.
że no ja już jestem gdzieś indziej. To jest, powiem wam, że to jest smakowite, jak ma się tego świadomość i ogląda się to z pozycji obserwatora. Natomiast w momencie, kiedy się w tym jest, w ogóle nie ma się świadomości tego. Więc uwaga na to, bo jakiekolwiek ubieranie się w nowe role i w jakiekolwiek nowe tożsamości cofa nas znowu do tego pierwszego etapu em, i cofa nas do grania kolejnych ról i zakładania kolejnych masek. Bardzo fajnie o tym mówi Eckhart Tolle, bo on odróżnia funkcję od roli i rolę od tożsamości. I on mówi o tym, że nie wiem, na przykład jako rodzic, tak, ja mam dwójkę dzieci, więc jakąś tam, no mam jakąś pozycję i potrzebuję zająć jakąś pozycję. I rozdzielenie funkcji, ja jako rodzic funkcja, od ja jako rodzic rola, to jest to rozdzielenie świadomych wyborów od pójścia za głosem ego. Polecam wam bardzo, jeżeli macie takie wyzwania, jeżeli jesteście na tym etapie, na etapie integracji, kiedy ogromnie dużo pojawia się niuansów. Zaczyna się takie to, co tak naprawdę ja robię teraz w tej serii, to jest takie, no tak, ale uczyli mnie tego, widzę to, no to teraz które z nich jest prawdziwe, czy to, czy to? I nagle się okazuje, że i w tym jest trochę, i w tym jest trochę, ale jak się spojrzy z szerszej perspektywy, to pojawia się jeszcze inna odpowiedź. Więc to jest wyzwanie na etapie integracji. I powiem wam, że dla mnie najtrudniejsze na etapie integracji to było e, znalezienie nowego języka. Bo miałam poczucie, że pewne definicje i pewne określenia są ze starego, są z innego, są z innej częstotliwości. One ze mną już nie rezonowały, ale nie miałam nowych określeń, które byłyby bardziej aktualne do tego, przez co przechodziłam, przez co em, e, czego doświadczałam w danym momencie, tak? I to nie mówię o momencie, to mówię o każdym obszarze, który integrował się w innym czasie, więc miało się poczucie takiego nawalenia wszystkiego naraz, a jednocześnie zróżnicowania przy każdym temacie i każdym z obszarów. Dlatego wiem, że coraz więcej osób wchodzi w integrację, coraz więcej osób jest w integracji, bo nawet przy tej serii, jak robię nagrania i czytam komentarze później, to widzę, jak wiele osób rezonuje z tym, o czym mówię i o tych etapach. Więc jeżeli jesteś na takim etapie, to bądź uważniejsza i bądź uważniejszy na to, aby nie przeciągać konceptów z tego starego. Ja wiem, że to jest niekomfortowe i umysł potrzebuje tą dziurę czymś zapełnić, ale jeżeli zapełnisz ją starym, to bardzo łatwo wrócić do tego starego. Więc lepiej zostać w tej nicości, lepiej zostać w tej pustce po rozpadzie i pozwolić, aby ten nowy słownik budował się sam, pomału, bez pośpiechu, bez presji, bez walki, bo wtedy jest większa szansa, że ego nie wskoczy z powrotem, tym razem mówię w innej roli, ale nie zajmie znowu kluczowego miejsca przebranego za duchowość i za wiedzę. Ok? Więc mm, powiem wam, że na przykład dla mnie z takich ciekawych integracji, rozpadów integracji, które w niektórych tematach wydarzały się jedno po drugim, czyli szybki rozpad i wejście w integrację. To była no właśnie rola matki, to była rola córki,
to była rola córki nie tylko dla swojej matki, ale kobiety połączonej z rodem. Także tutaj było dużo takich wątków pobocznych, które siedziały we mnie bardzo mocno. I w zeszłym roku, kiedy weszłam w zimowanie, zawołało mnie do tego zimowania już w czerwcu. W czerwcu wiedziałam, że koniec roku będzie mm, bez mediów społecznościowych, bez pracy. Po prostu potrzebuję się wycofać. Ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, co się będzie działo. Ego podpowiadało mi różne scenariusze bardzo ciekawe, że co się wydarzy w tym czasie zimowania, wyciszenia. A to, co się wydarzyło, było zupełnie inne niż to, co sobie wymyśliło ego na początku. Bo dzisiaj wiem, że ten czas był potrzebny, ten czas ciszy był potrzebny po to, żeby do końca, może nie do końca, może tam jeszcze coś jest, ale żeby spora warstwa mojej roli zewnętrznej jako, jako coacha, jako przewodnika, jako nauczycielki, w tej starej wersji, żeby to się ode mnie odkleiło samo. I uświadomiłam sobie, jakie to było istotne, żeby wejść w tą ciszę, bo dopóki byłam w akcji, dopóki byłam w działaniu, dopóki byłam obecna w tej starej roli, to ta stara rola nie miała szansy na to, żeby się ode mnie odkleić. I dlatego uważam, że bardzo ważne jest na pewnym etapie, żeby posłuchać się tego prowadzenia. To jest wewnętrzne prowadzenie, to się wie kiedy. Do tego, żeby się wycofać. Nie po to, że coś magicznego ma się wydarzyć, tak jak mi moje ego podpowiadało, że będziesz w tym zimowaniu, to będziesz miała pewnie wizje i wglądy i w ogóle napiszesz książkę. Nie, to się ode mnie po prostu odklejało. I przyszedł taki moment, że bardzo niekomfortowy. I to jak ja mówię o momencie, to nie mówię o godzinie, to mówię o paru dniach albo paru tygodniach, że najpierw było takie poczucie, to kim ja jestem? Jak się rozbiorę z tych ról, jak już rozbiorę się z roli matki, rozbiorę się z roli córki, rozbiorę się z roli partnerki, rozbiorę się z roli kobiety, rozbiorę się z roli coacha, z przewodnika i tak dalej, to kim ja jestem? I dla ego to był bardzo niekomfortowy czas wchodzenia w nikim, oddzielania siebie od tych ról. Oddzielania to było bardzo, bardzo ważne i bardzo głębokie. I ja wiem, że wiele osób będzie przez to przechodzić. Oddzielania swojej wartości od tego, co się robi. I to jest temat kolektywny i bez tego, jeżeli to się nie odlepi, to to nie przejdzie się nie chcę powiedzieć dalej, bo nie chcę was zbudować takiego poczucia, że to znowu są jakieś schodki. Więc właśnie szukam słowa nowego, które będzie pasowało do opisu tego, co jest inne, niżeli to, co sobie wyobrażamy. Może przyjdzie mi takie słowo, na razie nie przychodzi. Więc na poziomie ego i na poziomie ciała fizycznego to był bardzo nieprzyjemny czas. A propos tego, jak ego sobie interpretuje pewne rzeczy. W czerwcu przyszło do mnie, że w trakcie zimowania będę rodzić. No i moje ego od razu dopisało do tego historyjkę, no, że widocznie będziesz rodzić nowy projekt, będziesz rodzić nową książkę, będziesz rodzić nowy program, będzie jakiś projekt, który się urodzi. I
Nie miałam żadnych wizji projektowych i książkowych. Ego się denerwowało. Trochę mi zajęło odpuszczenie tego, tej presji. Po czym nagle zaczęłam mieć bardzo dziwne objawy fizyczne, ponieważ urodziłam dwójkę dzieci. Urodziłam je naturalnie, więc znam te objawy. Ja przechodziłam naprawdę fizycznie przez rodzenie. I dzisiaj wiem, że to był przedziwny proces. Nie wiem, czy to jest coś, co było indywidualne dla mnie, czy lepiej, czy to jest coś, przez co więcej ludzi przechodzi albo będzie przechodzić. Natomiast u mnie wyglądało to w ten sposób, jakby energia, która wcześniej szła do góry, czyli coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, ona w pewnym momencie zaczęła schodzić z powrotem w dół. I tak jakby świadomość, która rosła, wracała do korzenia, ale wracała z zupełnie innej pozycji, nie z pozycji cofania się, tylko właśnie z pozycji pełni. I ten moment przechodzenia, szczególnie tutaj przez czakry, przez te 3 dolne czakry, to było takie uczucie, jak miałam przy porodzie. Poczucie rozszerzania, kości, miednicy. Tutaj cała ta strefa kobieca po prostu fizycznie mnie bolała, kości mnie bolały. Ćwiczenia, które mi pomagały, to były takie same ćwiczenia, jak robiłam em, podczas porodu. I ja dzisiaj rozumiem intencje tego procesu i wydaje mi się, że to jest coś, co my potrzebujemy przejść i nasza świadomość potrzebuje przejść. To było to jest właśnie chodzi o to, żeby jak na górze, tak na dole, żeby ta nasza świadomość została ucieleśniona, żebyśmy potrafili wykorzystać tę świadomość w materii. W momencie, kiedy jest się na początku przebudzenia, to jest ogromna tendencja do uciekania z materii. Zresztą te bypassy duchowe bardzo często są powiązane z tym, że to, co jest ziemskie, jest niefajne, więc próbuję od tego uciec, próbuję się od tego odłączyć. I wtedy, mówię, duchowość jest fantastycznym zamiennikiem. Także tutaj nie, te ziemskie sprawy mnie nie interesują, bo ja tutaj rozmawiam z nie wiadomo jakimi istotami. A nawet dzisiaj czytałam Eckharta Tolle. To w ogóle ciekawe, ja wróciłam do niego po tych 20 latach. Pociągnęło mnie do niego, i on dzisiaj dla mnie nie jest inspirujący, natomiast jest dla mnie tym nowym słownikiem. To, co on pisze, to jest dla mnie takie: wow, jak on to ładnie nazwał, bo to jest to, co ja czuję, ale nie potrafiłam na to znaleźć nowych słów, nowych nazw, wsadzić to w inną częstotliwość. I dzisiaj czytałam u niego, że on ma podobną interpretację, że będzie nowe niebo i nowa ziemia, czyli że ta świadomość jest nowym niebem, a ziemia jest formą. I to połączenie tej świadomości z formą, z ziemskością, to jest to, co będzie budowało tą nową ziemię. Więc to jest taki proces, że najpierw wydaje nam się, jak jesteśmy nieprzebudzeni, wydaje nam się, że jesteśmy tylko ciałem. Potem mamy tendencję do lecenia wyżej, że zapominamy o ciele. I wpadamy właśnie tutaj tam umysł się włącza, serce, generalnie wszystko to, co jest na górze. Eee, Jeżeli się zatrzymamy tutaj, to nie będzie pełni. I ja bardzo często, jak pracuję z kobietami, to ja widzę takie rozdzielenie, że są takie, które mają e, dużą aktywność na dolnych czakrach, a nie aktywne górne czakry.
Ale ostatnio coraz częściej spotykam kobiety, które mają otwarte górne, a mają nieporządek w dolnych. I I to jest właśnie to, że to teraz ogarnij tą świadomość i zaproś ją do ciała, zaproś ją do swojego życia, zaproś ją do materii, zaproś ją do finansów, zaproś ją do relacji, zaproś ją do wszystkiego, co jest na tej planecie Ziemia. I e, więc na pytanie, czy rozwój się nigdy nie kończy, ja bym powiedziała, zależy o jakim rozwoju mówimy. Bo rozwój rozumiany jako to, co się dzieje na poziomie, na etapie wiedzy, to ja widzę, że to się kończy, ponieważ to oddaje miejsca czemuś zupełnie innemu. Oddaje to miejsca temu, no ja to nazywam ucieleśnieniem, czyli temu wprowadzaniu w życiu, wprowadzaniu do życia, czyli tak naprawdę do siebie, bo my jesteśmy tym życiem. Wprowadzania tej świadomości, którą sobie przypomnieliśmy, która się w nas obudziła podczas naszej podróży. Padło pytanie, czym jest integracja. Integracja jest jak w filmie K-Pop Hunters. Polecam Wam bardzo ten film, bo dla mnie to jest film, który pokazuje całą ścieżkę. Po polsku są łowcy demonów chyba, taki jest tytuł. I tam jest jedna z piosenek, która mówi o tym, że rozwaliłam się na milion kawałków, a teraz widzę piękno w tych drobinkach szkła. To jest integracja. Czyli miałam jakieś iluzje, to tam jest w tej piosence, czyli ten pierwszy etap. Potem rozwaliłam się na milion kawałków, czyli był etap rozpadu, a teraz w integracji zaczynam widzieć, że właśnie chodzi o to ciemność i tą jasność. Chodzi o to, żeby przyjąć siebie w pełni. Nie będę Wam zdradzała filmu, ale tam jest taka pełna instrukcja tak naprawdę, e, co potrzebuje się wydarzyć, przez jakie bramy potrzebujemy przejść do tego, aby ta integracja się dokonała. I a propos jeszcze integracji. Integracja to jest proces. Eckhart Tolle powiedział, że u niego przebudzenie było chwilowe, w sensie prawie natychmiastowe. Natomiast 5 lat zajęło mu zintegrowanie. Bo on to mówił o tym w taki sposób, że ten moment przebudzenia wywalił go w kosmos. Czyli jego świadomość wyskoczyła i 5 lat zajęło mu ściąganie tej świadomości do ziemskich realiów. To jest tak naprawdę też mówienie o niedualności, czyli jesteśmy w jednej skrajności, przechodzimy w drugą, a teraz integracja chodzi o to, żeby to połączyć na wszystkich poziomach. Na poziomie integracji potrzebujemy koniecznie dołączyć ciało. Bez ciała nie będzie pełnej integracji, bo ciało, o tym mówiłam kilka nagrań temu, ciało niesie emocje, niesie układ nerwowy, więc to są te elementy, które też potrzebują być zintegrowane, potrzebują być włączone do tego całego pakietu. Dopiero wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby naprawdę żyć tą świadomością w ciele, w materii, w świecie zewnętrznym. I zobaczę, co tam jeszcze mam. O, czekajcie, odnośnie. I dla mnie integracja to jest taki etap, który łatwo rozpoznać po tym, że już nie ma potrzeby naprawiania siebie.
ma się taki może być chaos zewnętrzny, wręcz decyzje, które się podejmuje po rozpadzie i w integracji bardzo często rozwalają nam jeszcze bardziej to, co było. Czyli zaczynamy w integracji robimy się sami bardzo wrażliwi na brak czekajcie, jakie tutaj słowo mi pasuje? Integralności. Integracja jest bardzo mocno połączona z integralnością. Więc na poziomie integracji zaczynamy być wrażliwi, wręcz przewrażliwieni na wszystko, co nie jest kompatybilne z nami, wszystko, co nie rezonuje z nami na jakichkolwiek poziomach. Możemy się zrobić wrażliwi na jakieś jedzenie, przestaje nam pasować. Możemy się robić wrażliwi na jakieś relacje, które mamy, na miejsce, w którym bywamy, na miejsce pracy, na to, co robimy, na szefa, na jakieś tematy, na jakąś metodę. W integracji mniej znaczy więcej. W integracji zaczynamy bardzo świadomie czyścić nasze życie, pozbywać się chaosu, pomimo tego, że często ten chaos najpierw się pojawia wzmożony, jak to przy czyszczeniu i sprzątaniu, ale zaczynamy, tak jak powiedziałam, mniej znaczy więcej. I powiem Wam, że u mnie, akurat na etapie ciała, u mnie ciało, ten cały proces przechodziło sobie po swojemu. To był niby niezauważalny, ale istotny, bo mnie odcięło od mięsa parę lat temu. To nie była świadoma decyzja związana z jakąś moralnością i kochaniem zwierząt. To było totalnie wybór mojego ciała, że stek krwisty nagle przestał mi smakować. E, 2 lata temu, czy już prawie 3 lata temu, alkohol. Kiedyś sobie nie wyobrażałam aperolka latem albo pysznego portugalskiego wina w zimowe wieczory. Odłączyło mnie zupełnie. Nie jestem w stanie, nie jestem w stanie nawet się tego napić teraz. E, Potem mnie odłączyło od kawy. Potem mnie odłączyło w ogóle od jedzenia. Jeżeli słuchaliście mnie w zeszłym roku, to miałam taki moment od sierpnia, przy moim drugim skoku kwantowym, od sierpnia do października, gdzie nie jadłam. Także mówię, moje ciało przechodziło swój własny proces w swoim własnym tempie e, rozpadów, aż do integracji. I, I to poczucie teraz, które mam, że mniej znaczy więcej, było dziwne. A, jeszcze jedną z takich rzeczy, o które ciało poprosiło, to jest, z końcówki zeszłego roku, to to odrzut od, sztucznych materiałów. Musiałam wymienić szafę na naturalne materiały, bo nagle nawet jak dotykałam jakichś ubrania, których bardzo kiedyś lubiłam i chodziłam, to było takie: „Nie, nie, nie". Więc mówię, tak sobie ciało przechodziło swój proces. I to, że mniej znaczy więcej, to jest też taki bardzo częsty element integracji, bo zaczynamy podświadomie czuć, co jest nasze, a co nasze nie jest, i wszystko, co jest nie nasze, o ile na etapie rozpadu to odpada, czy tego chcemy, czy nie, a najczęściej tego nie chcemy, to kiedy już przez to przejdziemy, to na etapie integracji sami zaczynamy żegnać to, co nam nie służy, co nas nie wspiera. Tak jak powiedziałam, bardzo często pojawia się wtedy duży chaos, bo to zmienia zupełnie dynamikę i różne układy, które mamy w świecie zewnętrznym i ze światem zewnętrznym. I jednocześnie, kiedy już ta integracja się dopełni, ona może trwać krótko, może trwać długo. Tak jak powiedziałam, to jest proces.
Nie można go przyspieszyć, można go opóźniać. Opóźniać, mówiłam o tym wcześniej, poprzez wracanie do wiedzy, poprzez próbę nazwania tego nowego starymi konceptami, a ego tutaj pierwsze się pcha. Ja ci to nazwę. Nie ma co siedzieć w tej pustce, w tej ciszy i w tym nienazwaniu. Ja tutaj mam na to swoje propozycje. To jest dosyć zabawne na tym etapie już patrzeć, jak ego się pcha. I e, później dochodzi do takiego poczucia, że nie muszę nic siebie naprawiać albo się poprawiać, bo nie dlatego, że coś jest popsute albo nie popsute, tylko zaczynam mieć takie poczucie, że nigdy się nie było odłączonym. To jest to, co wielu nauczycieli mówi, tak, że my jesteśmy pełnią. I jak jest się na etapie wiedzy, to wchodzi do głowy: „Nie, no tak, no jestem pełnią, nie, no tak, no jesteśmy już całością, tylko musimy sobie o tym przypomnieć”. Ale dopóki się to nie ucieleśni, dopóki tego nie poczujesz w każdej komórce swojego ciała, to będzie tylko teoria. I tak, przychodzi taki moment, że to zaczynasz czuć i to się robi oczywiste i to się robi nienegocjowalne. I nagle z tego poziomu podejmuje się zupełnie inne decyzje, zupełnie innych wyborów, zupełnie inaczej zaczynasz dbać o swoje granice. Czyli to, co było wcześniej dosyć trudne na poziomie świadomej decyzji, świadomego wyboru, kiedy przejdziesz przez te bramy, to po prostu ty już tym żyjesz. To się robi, tak jak powiedziałam, oczywiste, nienegocjowalne, to się robi naturalne. I nie musisz sobie przypominać, że jesteś, ja jestem, albo całością, albo dzieckiem Boga. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że zanika potrzeba mówienia o tym, opowiadania o tym, bo nagle to się robi codzienność. I ta codzienność się przejawia w tym, jak kroisz marchewkę. Ona się przejawia w tym, jak patrzysz na swoje dzieci. Ono się przejawia w tym, jak się zachwycasz czymś, jak odpowiadasz, jak reagujesz na jakieś niefajne sytuacje, które dalej się pojawiają. Tak jak powiedziałam, rozwój nie daje nam immunitetu na trudniejsze doświadczenia. Rozwój daje nam narzędzia do tego, w jaki sposób przechodzimy przez te trudne doświadczenia. I to, jak inaczej się odpowiada, jak inaczej się reaguje, jak inaczej całe twoje ciało w ogóle w reaguje na te sytuacje. Powiem wam, ja się delektuję moim ciałem, bo widzę taką ogromną różnicę pomiędzy tym, co było kiedyś versus to, co jest teraz. Że kiedyś przy różnych sytuacjach moje ciało się spinało. Ja czułam, jak komórki ciała się spinają. Było jakieś napięcie, które się pojawiało. W tej chwili moje ciało jest cały czas rozluźnione na poziomie komórkowym. I już weszło w taki poziom poczucia bezpieczeństwa, już się tak zrelaksowało, że nawet trudne sytuacje zewnętrzne nie powodują tego spięcia, nie powodują tej reakcji. I to jest, i nie jest to nie jest nic magicznego, to jest po prostu uregulowany i wyregulowany, układ nerwowy. Także to na etapie integrowania, tak jak powiedziałam, ciało jest bardzo, bardzo ważnym elementem. I uwaga na jedną rzecz, bo na etapie integracji może być tendencja do tego, że ja wiem już lepiej, a tak naprawdę zmienia się miejsce, z którego się robi różne rzeczy i one mogą wyglądać na zewnątrz tak samo. Nie wiem, to, że ja coś wam teraz mówię, tak jak mówiłam rok temu, czy 2 lata temu, czy 7 lat temu. Tylko
zmienia się z „ja wiem lepiej, a wy nie wiecie” do „ja jestem w życiu, a nie nad nim, a nie nad wami, a nie obok”. Po prostu dzielę się tym, co jest u mnie żywe w tym momencie. Zupełnie mnie nie przeszkadza, jeżeli komuś z kimś to nie rezonuje. Zupełnie mi nie przeszkadza, jeżeli z kimś to rezonuje. Ja po prostu dzielę się tym, co jest. A co wy z tym zrobicie, to na z dzisiejszej perspektywy to jest dla mnie najmniej istotne, bo to nie wpływa na moje istnienie. A we wcześniejszych etapach, szczególnie na etapie wiedzy i na etapie rozpadu, jest to bardzo istotny wątek. Nie tylko w relacjach damsko-męskich, nie tylko w pracy z ludźmi, nie tylko w relacji ze swoimi dziećmi, ale cały czas jest to ego, które to moje, to twoje, to nasze, to ty mi powiedziałeś, a ja ci odpowiem. Cały czas ta walka, która powoduje to spięcie, to napięcie i tę presję. Więc z mojej perspektywy, czy to się kończy? Tak, to się kończy i zaczyna się życie. I tak jak powiedziałam, moja wizja kiedyś była taka, że jak się bardzo rozwinę, to będę jakaś, że pójdę do nieba żywcem albo będę jadła obiady z mistrzami wzniesionymi. A dzisiaj ja mam dużo większe poczucie codzienności, dużo większy zachwyt zwyczajnością, codziennością, po prostu życiem i tym, co ono przynosi. I straciłam totalnie ochotę latania gdzieś w przestrzeni i gadania nie wiadomo z kim i szukania odpowiedzi na jakieś pytania. Dla mnie dzisiaj dużo cenniejsze jest życie. I, i znowu Eckhart Tolle bardzo fajnie też o tym mówi, że mamy cel zewnętrzny, mamy cel wewnętrzny. Mamy działanie i mamy istnienie i jedno nie wyklucza drugiego, tylko ważna jest kolejność. I świadomość przynosi nam właśnie to, że zaczynamy być bardziej w obecności, czyli bardziej w istnieniu, czyli bardziej nawet nie w życiu, tylko zaczynamy uświadamiać sobie, że życiem my jesteśmy. I o tym się już za bardzo nie chcę opowiadać, bo to jest takie zwykłe. To nie jest fajne dla ego. Ego nie, Dla ego to jest nudne. Także opowiadam wam o tych etapach i zobaczcie, te wcześniejsze etapy są bardziej ekscytujące, bo coś się w nich dzieje, ale ten etap, w którym ja dzisiaj jestem, nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, czy w ogóle jest jakieś dalej. Szczerze, w ogóle mnie to przestało interesować, czy jest jakiekolwiek dalej. Nie dlatego, że się obraziłam na rozwój, wręcz przeciwnie. E, Mam poczucie, że wróciłam do domu, ale to jest taki powrót do domu, w którym ja nie byłam jeszcze w tym życiu prawdopodobnie. To jest takie zatoczenie tego koła, o którym czytamy w naukach różnych mistrzów. I i takie poczucie, zostawiam z tym na koniec, że no właśnie ta iluzja, że to ucieleśnienie i że ten szczyt, do którego idziemy w tym rozwoju, to on jest jakiś z fanfarami i z szampanem, a tak naprawdę on w ogóle nie świeci. On jest bardzo cichy, on jest bardzo spokojny. Em, Przestaje istnieć w słowniku słowo szczęście. Pojawia się raczej harmonia, spokój, ale ja bym na dzisiaj nie nazwała mojego życia szczęśliwym życiem. W ogóle zgrzyta mi już, zgrzyta mi to słowo. Mam wiele innych określeń. Mam nadzieję, że jeszcze nowy słownik przyniesie może jakieś nowe słowa, których nie ma. I to tyle. Zostawiam was z tym, czym się podzieliłam.
Niech każdy z Was zrobi z tym to, co chce, to, co czuje. Potraktuj to, o czym dzisiaj mówiłam, to, czym się dzieliłam, potraktuj to jako mapę, a nie jako terytorium. Potraktuj to nie jako zaproszenie do, tylko raczej jako sprawdzenie, czy może etapu, w którym jesteś, nie interpretujesz z poziomu lęku i z poziomu ego i przez to nie cofasz się do wcześniejszego. To jest dla mnie osobiście to jest w tej chwili najważniejsze, żebyśmy nie cofali się do poziomu wiedzy. Jeżeli już się z tego wyszło, jeżeli się już przeszło, to nie cofać się. Bo to, co do mnie przyszło jakiś czas temu, to to, że na ten moment nie potrzebujemy więcej przebudzonych, potrzebujemy więcej zintegrowanych. I ale do tego potrzeba być gotowym i otwartym na skok z klifu, bez spadochronu, w zaufaniu, że tam w tej ciemnej dziurze czeka na ciebie coś kolejnego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego wieczoru i dziękuję, że byliście ze mną przez ponad godzinę dzisiaj o tej porze, w ten niedzielny wieczór. Buziaki. Do zobaczenia.